poprzednim odcinku maluch podróżnik przemierzył niebiańskie góry Tien Shan. Dotarł do położonego na wysokości 3000 metrów jeziora Song Kul, służył jako auto serwisowe spotkanym w potrzebie Kirgizom, poznawał kirgijskie tradycje i kulturę. To ostatnie godziny, półtorej godziny może w Kirgistanie. Fajnie było. Podoba mi się Kirgistan. To prawda. A to ci niespodzianka. Czyżby do granicy miał być shooter? Walnąłem w kamień. Przypomina się Pamir. Się spociłem, choroba. Co jest, kurno? Ciężko idzie po tych kamieniach. Kurde, mam nadzieję, że sprzęgła nie spaliłem. No niezła jest ta droga do granicy, kurczę. Jakieś szczątki asfaltu, na szczęście. Kurczę, ta droga naprawdę mnie zaskoczyła. Żeby to już była granica przede mną. Siba. No to witam ponownie w Kazachstanie. Przede mną kolejne setki kilometrów kazachskiego stepu. Na szczęście wschód kraju od samego początku pozytywnie zaskakuje. Ale tych jurt tutaj stoi mnóstwo. Wygląda zachęcająco, więc przyjechałem tutaj i okazało się, że jest to festiwal z okazji 25-lecia niepodległości. I jutro od rana zaczyna się festiwal, także jestem bardzo ciekaw, co to jest. Mnóstwo koni, mnóstwo jurt, mnóstwo starych radzieckich sprzętów, mnóstwo ludzi. Także może być fajnie, zobaczymy. Okazuje się, że są to dopiero przygotowania do święta. Każdy rejon kraju ma tu swoją jurtę. Jest wielu różnych i ciekawych ludzi. Są tradycyjne śpiewy i stroje. Można zobaczyć stare rękodzieło. Są też słynne w Kazachstanie zapasy. Można spotkać też weteranów wojny w Afganistanie. Oczywiście jest też jedzenie. Mnóstwo jedzenia. Przecież to święto niepodległości. Barwna mieszanka warta chwilowego postoju. Nie zostaje jednak długo. Przede mną kanion szaryński, czyli wielka dziura w stepie. Kanion, do którego zmierzam, jest nazywany Mini Colorado. No już tam biegnie przede mną. Strażnicy mają problem, że maluch tam chce wjechać. Mówią, że nie da rady. Zobaczymy. Podjadę, ocenię i najwyżej się wycofam. To ważne, żeby umieć się wycofać w odpowiednim momencie. Trasa jest taka na 50-50. O O ja pierdziel. Faktycznie mogę mieć problemy z wyjechaniem stąd. No dobra, jesteśmy.
Kanion nazywany Mini Colorado. Tak też troszkę wygląda. Myślę, że warto było się podjąć tego wyzwania. Ludzie się patrzą z niedowierzaniem, co to jedzie przez ten kanion, no. Ale pięknie, pięknie tutaj naprawdę. Mam wiele nagle obaw, czy to była nie za bardzo pochodna decyzja, żeby tutaj przyjechać maluchem jednak. Choć bardzo miło, no. Nigdy maluchem nie jechałem przez kanion, więc choć raz trzeba spróbować. Mam nadzieję, że maluch tu nie zostanie na wieki. Wjechało się do kanionu, to trzeba teraz wyjechać z niego. Może być ciekawie, zobaczymy jak Mariusz sobie poradzi. Ale myślę, że to będzie taka jedna próba, gdzie będę naprawdę potrzebował pomocy. Zobaczymy. Obawiam się, mam sporo obaw. Te skały są niesamowicie formowane. Piękne. Super, naprawdę. To jest to miejsce podjazdu. Pierwszy będzie jechał Fremont. Stamtąd aż się będę musiał rozpędzić. No i zobaczę, dokąd dojadę. Problem jest, że są takie wyboje, żeby mnie tutaj gdzieś nie wyhamowało. Teraz moja kolej. Widownia już nerwowo oczekuje. Więcej nie pójdzie, tylko dotąd. I tak więcej niż zakładałem. Zobaczcie jak dojechał akurat do liny. Ale ładnie szedł. 3, 4! Trzy, cztery! Stop! Czekaj, moment. Ale technika jest bardzo dobra. Trzy, cztery! Teraz to nie! Dawaj! Dobra, jest! Wyjazd z kanionu to jak dotąd jedyny moment, kiedy Maluch podczas swoich podróży potrzebował pomocy. Piękne to było. Zabawa, udało się, kurczę. Ciekaw jestem, co strażnik powie teraz, bo nie chciał je puścić wczoraj. A gdzie ta trudna droga? Mówił, że trudna droga. A gdzie ona? My chcemy na trudną drogę dawać. Ważne, że praca zespołowa. To jest najważniejsze. Nie pójdzie. Zatrzymania. Może być nie. Dawaj. Dzisiaj maty. Jutro rano skoro świt przylatuje Bartek. No i Kuba odlatuje za kilka dni. Właśnie z Almat. No i jesteśmy na pięknym asfalciku. Oho, i co przed nami? Step. Jadę tak sobie wolniutko pod górkę, a za mną sznur samochodów. Idzie za mną jakieś, ja wiem, w lusterku widzę z 15 samochodów. Ciągła linia, nikt mnie nie wyprzedza. Chlą tylko tam strasznie. O,
Tu proszę, jeden poszedł bokiem. Cały sznur samochodu. O, tu bohater mnie teraz wyprzedził. Tam policja przede mną stoi. Przede mną ponad 1000 km płaskiego i nużącego stepu. Bajeczne noclegi w stepie na szczęście dają wytchnienie. Trafiam na najgorszy asfalt, z jakim zielona bestia spotyka się w Kazachstanie. Marudzę strasznie. Można by było taką grę komputerową zrobić. Omijając dziury w Kazachstanie. Kurwa! W Afryce takich złych asfaltów nie było jak tutaj, naprawdę. Wszystko mnie boli już, kurde, no. Litości. Ostatecznie docieram do Semej, dawnego Semipałatyńska, cieszącego się złą sławą pobliskiego poligonu nuklearnego. Przyprowadzono tu prawie 500 wybuchów jądrowych. Naprawiam nawalającą pompę hamulcową. W końcu trafiam też do wulkanizatora i łatam oponę przebitą w Pamirze. Po przejechaniu ponad 1500 km docieram do Rosji. Witam w Rosji. Późna godzina, ciemno się robi. No, udało się. No, najprostsza granica, jaką do tej pory przekraczaliśmy, chyba. Taka najbardziej przyjemna, muszę powiedzieć. Po prostu ciach, stempelek, uśmiech. Proszę jechać. Fajnie było. Muzeum. O, memorial kosmonauty Titowa. Muzeum poświęcone panu Titowowi, ale chyba trafiłem na jakieś święto, nie wiem, kosmonauty czy kogoś. Tutaj nawet jakiś ważni oficjele przyjechali. Ja taki jestem, kurde, z lasu, no. To jest Sojus 21. Muszę w takiej kapsulce lecieć w kosmos. Ja pierdzielę. A tutaj można podłączyć laptopa do tego interfejsu. Tu się trochę przysmażył przy wejściu w atmosferę. Но тайн остается jednak, много. że to jest По-прежнему мерцающие звезды nie tylko Dzień манят к Kosmonauty, себе, ale подмигивают, как будто 55-lecie приглашают lotu в гости. Titowa w kosmos. О космосе мечтают все мальчишки. Kierman Stjepanowicz Titow na pokładzie statku Wostok 2 poleciał w kosmos jako 4. człowiek na świecie. Jako pierwszy przebywał w kosmosie całą dobę. Jako drugi po Juri Gagarinie obleciał orbitę Ziemi. Jako pierwszy kilka razy, aż 17. Kawa z mlekiem gotowa, z razu do przyrządzenia, proszę bardzo. Sok jabłkowy. Wtedy to się, kurczę, wybierano w podróż. Proszę, wszystko przygotowane. Jedzenie kosmiczne. Albo tutaj czaj, herbata z cukrem gotowa od razu do przyrządzenia. Świetne. Jadę dalej. Kierunek Republika Altaj. Pierwszy przystanek w Górnym Altajsku. Красивая машина, на сами делали? Nie. Это Fiat. А Fiat, italiański. А, понятно. Z Polszy. Вы в Польше, что Z ли? Polszy. А я думала, это самоделка. Не, А, не. ну ламинатор, да. Не, не, Польша. не. Ну и как Горный Алтай? Хорошо? Dzisiaj pierwszy dzień. Ладно, хорошо, отдохнуть. Spasiba. Pani myślała, że sam zrobiłem malucha. Z takim czymś jeszcze się nie spotkałem. Dobre. Plan jest prosty. Teraz załatwić hotel, a wieczorem w miasto.
wczoraj nic nie nagrywałem i ten pierwszy dzień nie nagrałem ani sekundy wideo, bo wizyta w Gornym Altajsku bardzo źle się skończyła. Wódka się lała. Po prostu wczorajszy dzień to był jeden wielki kac potwór. Gigantyczny. Dopiero po południu wyjechałem z Górnego Altajska. Straszny dzień. Straszny. Pełna. Tak. Przede mną jest taka bardzo tajemnicza przełęcz, Chikie Taman. Tamany. W każdym razie tam dzieją się różne dziwne rzeczy. Na przykład ludziom się wydają jakieś, nie wiem, zjawy się pojawiają, jakieś takie przedziwne rzeczy. No nie wiem, czy to sam fakt wjazdu na tą przełęcz po prostu wzbudza wyobraźnię, czy to faktycznie tak się dzieje. Zobaczę, przekonam się. W każdym razie teraz tam jadę. Teraz za chwilę podejmę wspinaczkę na tajemniczą przełęcz. Poza tajemniczymi kamiennymi stożkami i mnóstwem jeszcze bardziej tajemniczych wstążek oraz ładnych widoków na przełęczy nic niezwykłego mnie nie spotyka. Jadę dalej w poszukiwaniu czegoś do zjedzenia. Вишневинский вечер, около 45 километров. Здравствуйте. Есть солянка? Солянка? Да? Да. Ну, я солянка, наверное. Что это, Ромо? Мясо и тесто, гущеное тесто фарши. Не надо? Okej, хорошо. Один oromu. To jest właśnie solanka, która bardzo mi zasmakowała. Taka zupa ze wszystkim. Taka z oliwkami, jakimiś warzywami, marchewką. Co tu jeszcze jest? O, cytryna, mięso. Taka jest bardzo orzeźwiająca. Polecam. Tuż obok jadłodalni spotykam panią przebraną za szamankę. Od pani wyglądała jak szamanka, szamanką nie była. Wiedziałem się mnóstwo rzeczy o Altaju, właśnie o ludziach. Oni tutaj wyznają swoje prawa, religię prawie właściwie, życia w harmonii z przyrodą. Te stożki, które są układane, powinny być układane w miejscach takich energetycznych, z których biegnie energia do wszechświata. Stożki mają po prostu przewodzić tą energię. A wstążki, które są zakładane na drzewach, one mają wprowadzać wibrację w powietrzu, która właśnie ułatwia to przekazywanie energii. To się skrapla mlekiem, w którym jest zakodowana cała wiedza o wszechświecie. Aha, jeszcze wspomnę, że Polska też jest Altajem. Polskim Altajem. Ale cały świat jest Altajem, a tutaj jest to centrum. Buduje swój stożek. Mój maluch wyraźnie nie czuje kontaktu dzisiaj ze wszechświatem tutaj w Altaju. No dobrze, jedźmy dalej. O, przerywa. Ewidentnie przerywa maszyna. A nie
da się tak jechać. Choroba, no. No przerywa w cholerę, no. Czy te objawy już były wcześniej, nasiliły się teraz, kurczę. Tylko co to jest? Czy to jest gaśnik, czy to jest cewka, czy może paliwo? Cewkę jeszcze mam. No kur... Przepraszam. Kurczę. Znowu zgasł. Gaźnik, no nie mam już. Gaźnik już mam złożony z 3. Więcej elementów niestety nie znajdę do gaźnika. No, ale wydaje mi się, że to tak jest, jakby to była właśnie cewka, coś z zapłonem. Dobra, trzeba odpocząć. Maluch za bardzo nie chce jechać. To jest ten element, który prawdopodobnie nawala. Wczoraj to przerywanie i gaśnięcie silnika wydaje mi się, że było spowodowane wadliwą cewką, która no już ma 18 lat. To jest druga cewka, którą wymieniam podczas tych podróży. Pierwsza była chyba w Bułgarii czy na Węgrzech, nie pamiętam. Ale teraz w każdym razie jest nowa, nowiutka. Mam nadzieję, że to jedzie już do końca. Dobra, palę. Maszyna jak nowa normalnie. Takie auta jest taki tajemniczy. Nawet te chmury, to taka aura akurat spowodowały to, że jeszcze bardziej jest taki tajemniczy. Szczyt jakieś tam schowane w chmurach. Ta rzeka, wzdłuż której jadę. Świetna droga, wspaniała droga przez auta i tutaj Maluch na szczęście jedzie do przodu. Czyli faktycznie nawaliła cewkę. Ale osłab trochę, kurczę, no. Z jakiegoś czasu jest słabszy. Czyżby strefa kontroli granicznej? Hello. Паспорт? Paszport, tak? Spasiba. Zgania. No to do Mongolii. 20 km pasa niczyjego. No to przed nami 12 kraj na naszej trasie podczas tej ekspedycji. Spasiba. No to witam w Mongolii, witam w Mongolii, ale się cieszę, jesteśmy Maluch w Mongolii, jesteśmy w Mongolii. Dobra, jest kontrola graniczna. Nocleg będzie na granicy, bo kurna zamyli granicę. 7 zamykano granicę, byłem tu 10 po. No i niestety Maluch musi zostać tutaj przed wjazdem, bramą wjazdową. A ja idę tam do wioski, przespać się w jurcie. I jutro rano muszę wrócić po Malucha i załatwić wszystkie formalności związane z przekroczeniem granicy. Ale w każdym razie jestem już na ziemi mongolskiej i bardzo się cieszę.